W tym odcinku zabieram Was na Gili Trawangan, jedną z 3 wysepek wchodzących w skład Gili Islands. Te 3 indonezyjskie wysepki położone na Morzu Balijskim na wschód od Bali i tuż obok wyspy Lombok to raj, na widok którego każdy podróżnik padnie z wrażenia. My tym razem wybieramy Gili Trawangan, czyli największą z 3 wysp. A co czeka na Was w odcinku? Przede wszystkim rajskie plaże, nieziemski błękit morza, zjawiskowa rafa koralowa, niezliczona ilość żółwi morskich, pastelowe zachody słońca, rowerowe odkrywanie wyspy, sekretne miejsca i świetna zabawa, która towarzyszyła nam na każdym kroku tej cudownej podróży. Zostańcie z nami. Aby dostać się na wyspy Gili, należy wziąć tzw. speedboat, który wypływa z portów Padang Bai na Bali, bądź z portu Buyuk na Nusa Penidzie. Nasza podróż zajęła niecałe 2 godziny i kosztowała nas 860 tysięcy, czyli 430 tysięcy rupii za osobę. Transport zabukowaliśmy jak zwykle w przypadku wszelkich przepraw wodnych za pośrednictwem serwisu One2Go Asia. Jak dla mnie najlepszego miejsca do wyszukiwania tego typu transportów. Wysiadamy. Ten kolor wody, wow, zapowiada się bosko. Oczywiście już na starcie nas czyszczą z hajsu. Musimy zapłacić 10k podatku za osobę za wjazd, czyli 20 tysięcy, żeby tu w ogóle wjechać. Teraz na szybko pokażę Wam naszą miejscówkę. Tym razem zatrzymujemy się w Sama Bungalows, gdzie za 500 tysięcy rupii, czyli jakieś 146 zł, dostajemy nocleg w najlepszej lokalizacji na wyspie. Tuż przy deptaku, zaledwie kilkadziesiąt metrów od portu, w pobliżu najlepszych plaż i dosłownie w centrum tutejszego życia. Pokój jest bardzo czysty, mamy klimatyzację, pyszne śniadanka i basen dosłownie 3 metry od naszych drzwi. Jak widać, wszędzie tutaj są rowery. Podejrzewam, że na 100 metrów jest więcej niż 100 rowerów, ponieważ nie ma tutaj w ogóle ruchu motorowego, są tylko konie i rowery. Koń właśnie jedzie, rower właśnie minął. My jutro planujemy sobie pożyczyć po rowerku i objechać całą wyspę, a dzisiaj plan jest, żeby pójść na plażę, gdzie są żółwie, oraz na Sunset Point. Tak jak wspomniałam, na wyspach Gili jest całkowity zakaz używania pojazdów motorowych. Wszyscy poruszają się albo pieszo, albo rowerem lub bryczkami konnymi, czemu jestem przeciwna, więc nie polecam. Wyspy są na tyle małe, że poradzimy sobie na piechotę lub rowerem. Całe kółeczko to niecałe 7 km, a spokojne przejechanie go rowerem zajmuje około 45 minut. Warto wziąć pod uwagę, że niektóre części wyspy są wyłącznie piaszczyste, dlatego podczas przejażdżki będziecie musieli zejść z roweru i ciągnąć go przez piasek. Piasek jest tak gorący, że się nie da. Teraz idziemy na snorka szukać żółwi. Pływanie z zielonymi żółwiami morskimi zaledwie kilka metrów od brzegu brzmi jak sen. Jednakże na Gili Trawangan to codzienność i wcale nie musimy bukować drogich wycieczek, wystarczy wejść do wody. Żółwie przybywają do brzegów Gili każdego dnia, także spotkanie ich jest niemal gwarantowane. Aby zobaczyć żółwie, trzeba udać się na północno-wschodnią stronę wyspy. Na mapce zaznaczam Wam miejsce, gdzie należy nurkować, aby zmaksymalizować swoje szanse na zobaczenie żółwia. Jadąc rowerem wzdłuż plaży na północ, szukajcie znaków z napisem Turtle Point. Jeśli takie miniecie, to znaczy, że dotarliście na miejsce. Jeżeli nie macie ze sobą maski, rurki czy płetw, to wypożyczalnie stoją wzdłuż promenady co kilka metrów. Koszt zestawu to około 50 tysięcy rupii na cały dzień. Mała uwaga, na południe płynie silny prąd, co oznacza, że w miarę upływu czasu będziecie coraz dalej. Dlatego warto się rozglądać i kontrolować sytuację. I oczywiście nie zapominajcie o płetwach, bo bez nich to czasem naprawdę spore wyzwanie. Proszę Państwa, pierwsze wejście do wody Alicja znalazła żółwia. Potem wszyscy ludzie się zbiegli i osaczyli mojego żółwia, ale chyba mamy footage.
Właśnie wróciliśmy z plaży ze spotkania z żółwiami, było ekstra. Udało nam się znaleźć 3, wszystkie zostały nagrane. Coś czuję, że dzisiaj nam się uda sunset. Jest szansa. To oczywiste, że najlepszym miejscem na zachód słońca jest zachodnia część wyspy. Popularnym wyborem jest Ombak Sunset Hotel, The Exile oraz Malibu Beach. Postarajcie się dotrzeć na zachodnią stronę około godziny przed zachodem słońca, aby nie ominął Was cały spektakl. Czas na sunset! Z kogosikiem oczywiście. Przed chwilą mówiłam, że będzie sunset, prawda? Nie będzie. Także tego nie wiemy, czy jest przed, czy po sunsecie, bo absolutnie nic nie widać. Nawet jeśli słońce chowa się za chmurami, tak jak w naszym przypadku, to i tak kolor nieba przepasany niebieskimi, fioletowymi, różowymi i pomarańczowymi odcieniami daje niesamowicie magiczny klimat, którego nie można sobie odmówić. Jest po 8, śniadanko zjedzone, a ja ruszam na nurkowanie z Gili Divers na Shark Point. Trzymajcie kciuki, żeby były szarki. No to wskakujemy do wody. Dive site, który właśnie ze mną zwiedziliście, to Shark Point. Według artykułu opublikowanego na stronie PADI to najlepszy spot nurkowy na wyspach Gili i trudno się tutaj nie zgodzić. Na koniec chciałam Wam jeszcze pokazać rekina, bo był. Niestety pojawił się w momencie, gdy trafiliśmy na prąd killer i tylko ukradkiem udało mi się go uchwycić, ponieważ przez resztę czasu walczyłam, aby z prądem nie wrócić na Bali. Ja właśnie wracam z nurkowania, było bosko, 13 żółwi i 3 rekiny. Cudownie, piękna rafa. Tego woda była ciepła, także bosko. Tak powinno wyglądać życie. Cudownie. Proszę Państwa, mamy gościa. Halo? Proszę Pani. Teraz zgodnie z planem idziemy wypożyczyć rowery i objechać wyspę naokoło i na powrocie zatrzymamy się na punkcie, gdzie ponoć mamy znaleźć te podwodne motory Wespy. Łukasz ponoć znalazł deal, że 2 rowery za 90k, bo wszędzie są po 50 sztuk, więc zobaczymy, czy nam się uda i ruszamy. Lodzik na plaży zjedzony, idziemy po bajki, a tutaj port i masa ludzi. To będziemy na jutro. Tak, rowerki były za 90k, ale przyrzutki są, ale nie działają. Jakby nie były w ogóle podłączone. Łukasz ma trochę flaka, obciera mu koło. Moje siodełko jest 30 cm za nisko, także mamy lekki struggle. Plus cały czas mijają nas konie i jest bardzo mocny wiatr, także mamy niezły workout tutaj.
mówiłam, płetwę? Co nam dzisiaj grają? Ratatouille. Bardzo ciekawa sprawa. Takich outdoorowych kin jest tutaj kilka. My skorzystaliśmy z tego zlokalizowanego przed Aston Sunset Beach Resort. I na wygodnych pufach, za darmo, obejrzeliśmy sobie Ratatouille, w międzyczasie spoglądając na gwiaździste niebo. Zdecydowanie must do podczas pobytu na wyspie. Chyba dojechaliśmy do miejsca. Mamy ze sobą Willę Ombak i według internetów naprzeciwko willi Ombak powinny być zatopione skutery. Ja strzelam, że to jest tam, gdzie takie coś pływa, ale zobaczymy. Tam o. Alicja i Łukasz Jones wyruszają na Poszukiwania zaginionej wyspy. jeszcze szybka zmiana baterii, bo na wykończeniu. Trzymajcie kciuki. Piękna woda. Crystal clear. Ryba mnie ugryzła i to mocno. Idziemy stąd. Moi Państwo, Łukasz mnie nienawidzi, bo włączyło mi się linear pod wodą i nie mam fajnego nagrania i musimy wracać do wody. Wstawaj! Tam jeszcze raz. Żeby pożegnać się z tutejszymi żółwiami, jeszcze raz wracamy na Turtle Beach, gdzie czeka nas kilka niezapomnianych chwil oko w oko z zielonymi żółwiami. Zobaczcie sami. Było super, właśnie Triggerfish zaatakowała Łukasza przed jej terytorium. Znaleźliśmy kolejne żółwie. Dzisiaj nie ma prądu, także elegancko. Dzisiaj mieliśmy dzień żółwiowo, snorkelingowo, nurkowy. Perfekt. Podsumowując temat żółwi, w okolicach Gilite występują dwa gatunki żółwi morskich, najbardziej popularne Green Turtles i Hawksbill. Green Turtles to duże żółwie dorastające do 1,5 metra długości i mogące ważyć nawet 300 kg. W przeciwieństwie do tego, co większość ludzi uważa, nie są koloru zielonego, ale są nazywane zielonymi z uwagi na fakt, że ich dieta składa się głównie z trawy morskiej, co powoduje, że ich mięso zmienia kolor na zielony. Żółwie Hawksbill można łatwo rozpoznać po dziobach przypominających jastrzębie i ciemniejszych skorupach. Warto też wspomnieć o niezmiernie ważnej inicjatywie Gili Eco Trust, która działa na rzecz poprawy środowiska w tamtym rejonie. Organizacja ta co tydzień prowadzi akcje sprzątania plaż, zajmuje się odbudową raf koralowych, ochroną żółwich jaj podczas wylęgania, dobrostanem kotów i wieloma innymi wspaniałymi projektami. Chodzę do domu, a nasz przyjaciel ma nową miejscówkę. Idzie boss. Idziemy na zachód i idziemy do kina. Stop moving. Na Ratatouille. Indonezyjski Starbucks za 10k, czyli jakieś 70 centów. Pyszna cappuccinka. Jedziemy. Pogoni za sunsetem.
Bali dali za mało kokosa i nie może się dorwać do niczego więcej. Nie ma jedzenia. Kabelonów, nie ma mięsa. All you got. Jesteśmy właśnie w restauracji Santorini. Będziemy próbowali nową rzecz. Zamówiliśmy banana fritter. Ciekawie wygląda. On wygląda jak pieczone ziemniaki. Z jakimś rozmarynem. Mhm. Kosztowało tylko 15k, czyli $1, a mamy cały talerz banana. Także nice. Mhm. Bardzo dobre. Smakuje trochę jak pączek. Mhm. Pyszka. Super. Polecajka. Nasz czas na Gili wypełniony był atrakcjami aż po brzegi i nawet nie mieliśmy czasu skorzystać z naszego super basenu. W związku z tym z samego rańca skakujemy do wody. Wideo bez tej flądry. Dziś sobie poszła. Nikt nie wie gdzie. Okay. Proszę Państwa, Dixie Dancing próba numer 1. Oczywiście nie była to próba numer 1. Zobaczcie jak było. Tak było na początku. Druga. Trzecia. Czwarta, po której ledwo oddycham. I w końcu piąta. Jak w masełko. Mamy już patent na Dirty Dancing i to jest chyba nasza oficjalna próba teraz. Się uda. Za 2 godziny mamy Łódź i opuszczamy piękne Gilita. Jest tylko budzielska impreza, już szczekinowani, czekamy na naszą Łódź. W międzyczasie skoczyłam do sklepu i kupiłam Bang Banga, którego widziałam w wielu vlogach na pół. Let's see. Ujdzie. Jeżeli podobał Wam się filmik, to będę wdzięczna za łapkę w górę i ewentualnego subika. Dzięki za wsparcie.